Dzień dobry. Rozpoczynamy panel Sztuczna inteligencja, współczesne wyzwania i nadzieje. Moje nazwisko to Piotr Rydzyk, zajmuję się profesjonalnie digitalizacją dóbr kultury. Są z nami paneliści, Wiesław Bartkowski, projektant interakcji i badacz systemów złożonych. Grzegorz Zajączkowski, inżynier, programista, animator społeczny, koordynator projektu z obszaru rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dzień dobry Państwu. Agata Foryka, doktorantka na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Stanforda, w Polsce współpracuje z Fundacją Panoptykon. Jest z nami Maciej Stanecki, dyrektor Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, menedżer, szef dużych projektów medialnych. Sztuczna inteligencja. W zasadzie powinniśmy zacząć od pytania, co to jest sztuczna inteligencja. Stephen Hawking powiedział kiedyś, że sztuczna inteligencja może być najlepszym, najgorszym, co przydarzyło się ludzkości w historii. Ale sztuczna inteligencja wymaga próby zdefiniowania. To jest bardzo szeroki temat. Został kompletnie wyprany przez wielkie koncerny, wielkie firmy, które próbują nam sprzedać różne produkty. Więc jeżeli coś nie ma w nazwie inteligencja, nie jest wyartykułowane, ostatnio spotkałem się nawet z inteligentnymi szczoteczkami do zębów, które są w stanie ocenić zębienie i same zamówić końcówki. Więc teraz zaczniemy od tego, że wrócimy pytanie i powiemy, że inteligencja nie jest. Ponieważ lat karmi nas obrazami androidów, robotów, maszyn, które działają jak ludzie, wyglądają jak ludzie, mówią jak ludzie. Natomiast na tym etapie jeszcze nie jesteśmy. O tym sobie powiemy, gdzie jesteśmy aktualnie i dokąd zmierzamy. Jakie są wyzwania, jakie są nadzieje z tym związane. Sztuczna inteligencja nie jest samodzielnie myślącym systemem. Ona nie jest autonomiczna. Sztuczna inteligencja aktualnie jest systemem, który operuje na danych, które podaje mówiące. Też jakby cena i wykorzystanie zależy od naszych celów politycznych czy biznesowych. Tak? Na tym prawdopodobnie sedno problemu. Oddaję głos Agacie Foryce. That could be the crux of the issue. And I'll give the floor to Agata Foryce, who has a short presentation on what she is dealing with at Stanford. Dzień dobry Państwu i dziękuję za zaproszenie. Właśnie od tego pytania chciałam zacząć moją prezentację. Czym jest i czym nie jest AI? Ja jestem doktorantką właśnie na Uniwersytecie Stanforda na Wydziale Informatyki, gdzie badam metody uczenia maszynowego wykorzystywane do wspierania decyzji lekarzy. I'm researching jakby istniejąc między tymi światami medycznym i informatycznym, zderzam się z założeniami z obu stron błędnymi czy po prostu pełnymi nadziei, czym AI czy sztuczna inteligencja może być. Przede wszystkim tak dla zarysowania tego, o czym będę mówić, ja traktuję określenie AI albo jako właśnie takie określenie marketingowe, o którym wspomnieliśmy, które służy głównie temu, żeby sprzedać jakiś produkt, albo nazwę po prostu dziedziny naukowej, secondly, it's more about name of the field of science, i statystyka, i filozofia, i uczenie maszynowe. Ale to, o czym słyszymy najczęściej, jeżeli słyszymy o jakichś nowych odkryciach naukowych dotyczących najczęściej mamy na myśli uczenie maszynowe, czyli po prostu metody for learning, which is called machine learning. Dzisiejszego spotkania i w ogóle rozmawiając o tej pracy, staram się unikać określenia sztucznej So where I talk about my work, I try not to use the word artificial intelligence. I try to talk about machine learning because it's more precise. In medicine, especially over the past few years, there has been a lot of news about what machine learning can do for medicine. This is an example from 2017. A PhD student from my faculty developed a model zmian skórnych jako rakowe lub nierakowe. Different types of skin ailments as cancer or not cancer. Another example of news where IBM's Watson software, diagnozy różnych typów raka, which was supposed to be used for
the diagnosis of true cancer is indeed better than humans to diagnose, according to the article. And this is Kritika, where we have heard that artificial intelligence discovered the coronavirus epidemic faster than humans did. So how should we understand what is machine learning in medicine? Is it just a rule breakdown that will help us understand what diagnosis, recognize whether this issue rekomendacje, czyli w przypadku medycyny sposób leczenia, co powinniśmy zrobić, jak osobie polepszył się stan zdrowia, no i w końcu przewidywanie, czyli ocena przyszłych skutków leczenia albo jak chodzi o rozpoznawanie, to metody uczenia maszynowego są dosyć zaawansowane i nie są idealne, natomiast rzeczywiście, jeżeli są nowe doniesienia dotyczące tego, że te metody są dobre, to często jest to prawda. Jak chodzi o rekomendacje, jest to dziedzina, która nadal się rozwija i tutaj należy nadal stosować ostrożność, ale część z tych doniesień rzeczywiście może być obiecująca. Natomiast jak chodzi o przewidywanie, czyli oceny przyszłych skutków właśnie czy leczenia, czy terapii, czy braku terapii, to jest już o wiele trudniejsze do ocenienia i najczęściej nie jest lepsze od spekulacji. Więc jak mamy czytać tego typu nagłówki? W przypadku tego nagłówku tak naprawdę w artykule chodzi o to, że naukowcy stworzyli system do poszukiwania informacji w internecie na temat nowych epidemii. Dzięki temu zauważyli raport, czy to były informacje na forum o objawach związanych z koronawirusem, zanim media zaczęły o tym mówić. Więc to nie jakby sama sztuczna inteligencja cokolwiek zrobiła, tylko to jest punktowe zastosowanie metod uczenia maszynowego, o tym pamiętajmy. W tym przypadku IBM, o którym wspomniałam, okazało się, że mimo jakby obiecujących wyników na początku, ten program Watsona wcale nie był tak dobry do wykrywania typów raka. Częściowo dlatego, że nie został dobrze przetestowany, częściowo dlatego, że bardzo trudno jest zrobić tego typu system i o tym możemy jeszcze porozmawiać dzisiaj. No i w końcu news dokładnie z zeszłego roku. To był artykuł w Nature, który bardzo głośnym echem obił się po właśnie placówkach takich jak mój wydział, gdzie okazało się, że metoda, która miała pomagać w dostarczaniu opieki zdrowotnej, dodatkowego programu opieki zdrowotnej w wielu szpitalach amerykańskich, robiła to w taki sposób, że nie przyznawała świadczeń zdrowotnych osobom czarnoskórym, co jakby wiąże się z historią dyskryminacji w służbie zdrowia i społecznej w społeczeństwie amerykańskim. Bardzo pokrótce, te przykłady, o których powiedziałam, ilustrują wiele trudności, z którymi zawsze spotkamy się, jak mówimy o wykorzystaniu uczenia maszynowego w medycynie, czyli systemowe uprzedzenie i wykluczenia zapisane w danych są zapisywane w tych algorytmach, tak jak w przypadku tego ostatniego systemu, który pokazał, że nie dystrybuuje świadczeń w sposób sprawiedliwy. Najczęściej te metody uczenia maszynowego, które wymagają bardzo dużej ilości danych, wykorzystują dane obserwacyjne, a nie dane z badań takich randomizowanych, które są najczęściej używane do tworzenia wiedzy medycznej. I to prowadzi do różnych uprzedzeń, między innymi pominięcia części danych. Same w sobie ograniczenia modeli uczenia maszynowego, bo to są tylko i wyłącznie przybliżenia. No i zmiana warunków jest jedna z rzeczy, która wydarzyła się w przypadku Watsona, gdzie jeżeli zbudujemy model na jednym zbiorze danych, a później wykorzystamy go w nowym szpitalu, czy na przykład zmieni się sytuacja tak jak pandemia, te nasze modele nie będą działać tak samo dobrze. Więc pamiętajmy za każdym razem o tym, że algorytmy nie uwolnią nas od uprzedzeń, nie ma obiektywnych algorytmów. Algorytmy budują ludzie i bardzo dużo zachęt i struktur, które właśnie pchają nas ku rozwijaniu systemów w celu tam zarobienia pieniędzy czy wzrostu prestiżu jakiejś organizacji, wpływają tak samo na budowanie modeli i wpływają później na życie ludzi w momencie, jak te modele zostają wykorzystane. I
przez to, że właśnie nie możemy w pełni zaufać tej technologii, która ma swoje ograniczenia, zanim wdrożymy system sztucznej inteligencji czy urządzenia maszynowego, musimy zadać sobie tą listę pytań, to znaczy jaki problem próbujemy rozwiązać, czy system wpłynie na decyzje dotyczące ludzi, kto zyska, kto straci, jakich błędów możemy się spodziewać i za każdym razem musimy wymagać przejrzystości, możliwości odwołania się od decyzji, konsultacji społecznych i audytów. I niestety teraz nie jest to coś, co jest wymagane w obszarach, w których powinniśmy się tego spodziewać, między innymi w medycynie. Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć więcej na ten temat, to razem z Fundacją Panoptykon wydaliśmy kilka miesięcy temu poradnik Sztuczna inteligencja non-fiction, gdzie opowiadamy, jak tego typu systemy, co potrafią i czego nie potrafią. Bardzo dziękuję, Agato. Prosiłbym teraz o krótkie przemówienie Macieja Staneckiego z Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Maciej jest praktykiem i aktualnie wdraża bardzo ciekawy system, który pomoże użytkownikom archiwów, między innymi archiwów, lepiej i łatwiej wyszukiwać treści. Macieju, jak to wygląda w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych? Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie. Istotnie wytwórnia się zmienia. Znaczy, mogą Państwo pamiętać wytwórnię z filmu Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy sprzed lat 50. I zewnętrznie wytwórnia wciąż jest do rozpoznania. Tak? Znaczy, tam właściwie nie przybyło wielu budynków, ale to, co się w budynkach dzieje, jest rzeczywiście odmienione. Zanim przejdę do opowiedzenia tej części, która faktycznie opiera się na założeniach sztucznej inteligencji, czy tak jak pani Agata powiedziała, machine learning, to powiem, że wytwórnia dzisiaj zmienia się w takim kierunku pewnego ekosystemu. Tak? Znaczy wokół tego naszego głównego zadania, bo jesteśmy instytucją kultury, mamy zadania publiczne związane nie tylko z działalnością kulturalną, z produkcją filmów, ale też właśnie z udostępnianiem czy z edukacją, no to wokół tych celów integrujemy mniejsze firmy, często na etapie takim, bym powiedział, nawet startupowym, licząc na to, że zainteresowane bardzo konkretnymi aktywnościami w obszarze audiowizualnym wniosą taką wartość już do tak zwanych dużych produkcji, czy też do dużych projektów archiwizacyjnych związanych z udostępnianiem, czy edukacyjnych. Więc i w takim tle mniej więcej od 10 lat, a w ostatnich 3 latach już, że tak powiem, na ogromną skalę digitalizujemy, rekonstruujemy filmy fabularne oczywiście, klasykę polskiego kina czy polskiej komedii, filmy dokumentalne i 4000 wydań polskiej kroniki filmowej. Ale to nie wszystko. Znaczy, bardzo duży projekt w tej chwili trwający polega na zdigitalizowaniu bazy efektów dźwiękowych i fonoteki. Ten projekt jest o tyle ciekawy, że właściwie dla kina, dla filmu pisali najwięksi kompozytorzy i to są dzieła często nieznane, to znaczy one powstawały w dużo większych fragmentach niż później użyte w filmie. Jeśli chodzi o zastosowanie sztucznej inteligencji, założenie jest takie w jednym z tych projektów, że istniejąca platforma, ona w tej chwili jest już na ostatnim etapie, ale w połowie przyszłego roku będzie funkcjonowała, istniejąca platforma internetowa, platforma VOD, będzie wspomagana wyszukiwarką kontekstową, wspomaganą właśnie przez takie silniki AI. Zrobiliśmy testy, tak? Znaczy, żeby się przekonać o tym,
co na etapie, kiedy ten wniosek był pisany, a rzeczywiście tutaj jest w tej chwili ogromny postęp w tej dziedzinie, czyli to było 2 lata temu. Na podstawie tych testów jesteśmy na pewno w stanie potwierdzić, że jesteśmy w stanie rozpoznawać osoby poprawnie, przedmioty i ich aktywności. No, można powiedzieć, że to jest stosunkowo niewiele. Do tego dochodzi w tej chwili, tutaj myślę Grzegorz Zajączkowski powie o tym więcej, no bo zanim zacząłem pracę w wytwórni, to inny projekt digitalizacyjny nadzorowałem w Telewizji Polskiej więc Grzegorz ma na pewno w tej chwili znacznie większą wiedzę i doświadczenie w tamtym obszarze, ale wierzę również, że rozpoznawanie twarzy jest już praktycznie do zastosowania w tym obszarze archiwów. Gorzej jest z rozpoznawaniem mowy. Myślę o języku polskim i tym, co można z tym zrobić, czyli powiedzmy zbudowanie bazy synonimów może dzisiaj stwarzać sporo trudności. Cały czas jeszcze jesteśmy przed testami dźwięku, a chodzi po prostu o to, żeby też pewne frazy muzyczne ze sobą móc kompilować, czy w każdym razie stworzyć taką bazę próbek dźwięku. Teraz do czego zmierzamy? Znaczy, zależy nam oczywiście na tym, żeby większość tego, co digitalizujemy, a w efekcie w sumie 2 w tej chwili trwających projektów digitalizacji, rekonstrukcji pokażemy wszystkie kroniki filmowe, to jest ponad 4000 tytułów, około 20% zasobów archiwalnych filmów dowolnych i większość, około 70% produkcji fabularnych. Zależy nam na tym, żeby ten właśnie silnik wyszukiwarki praktycznie opisał każdą, nie klatkę, ale każdą sekundę, tak? Czyli każde 24 czy 25 klatek obrazu i dźwięku. I żeby te opisy dawały rzeczywiście możliwość wyszukiwania nie tylko po słowach, ale też po kontekstach czy jakichś szerszych charakterystykach. Na tej podstawie, tak, i po rozpoznaniu mowy, jak powiedziałem, no, z tym jest największy problem, ale w docelowym projekcie chcemy, żeby oczywiście w sposób automatyczny były ścieżki dźwiękowe tłumaczone, czy to w ramach audiodeskrypcji, czy na języki obce. Także projekt jest w tej chwili, powiedzmy, w tej pierwszej fazie, czyli tej właściwie fizycznej, związanej z samą materią. W tej chwili jest na etapie może nie wstępnym, no bo testy były zrealizowane, ale na etapie pierwszym. Mam nadzieję, że potem będzie okazja jeszcze więcej powiedzieć, ja tylko zasygnalizuję, że w ramach tego ekosystemu z jedną z firm rozwijamy też możliwość zastosowania sztucznej inteligencji w kompletnie innych obszarach. Chodzi o wykorzystanie takich kostiumów Tesla Suit i ich zwrotnych danych do możliwości po prostu projektowania ruchu wewnątrzkadrowego w takim studiu, no, w studiu Real-Time Virtuality, czyli w Unrealach, które w związku choćby nawet z COVID-em, to jest właściwie ostatnie pół roku, kiedy widać ogromny boom na tego typu rozwiązania i wierzę, że tutaj te doświadczenia mogą się bardzo przydać, bo będzie można stworzyć pewną bazę takiego ruchu wewnątrzkadrowego, tak, który może przyspieszyć realizację filmów wewnątrz studiów.
To na razie tyle, jeśli chodzi o wytwórnię. Jeśli chodzi o ten ekosystem, no to serdecznie zapraszam po prostu do współpracy, bo dzieje się w wytwórni bardzo dużo. Macieju, bardzo dziękuję. Olbrzymie doświadczenie na polu wykorzystania sztucznej inteligencji w mediach ma również Grzegorz Zajączkowski. Grzegorzu. Tak, ja mam ten zaszczyt niesamowity obserwowanie kilku projektów na raz. To się rzadko zdarza w tym kraju. Więc przede wszystkim chciałbym powiedzieć o innym projekcie, który przewija się przez tą konferencję na każdym logu i tak dalej, czyli projektu Kronika. Projekt stworzony jeszcze za czasów pani minister Anny Strążyńskiej. To jest taki jeden węzeł informacyjny o wszystkich projektach digitalizacyjnych finansowanych środków Polski cyfrowej. Czyli mamy tą zaszczyt możliwość pracy na bardzo różnych danych, czyli możemy pracować na danych jednocześnie archiwów państwowych, Biblioteki Narodowej, Telewizji Polskiej i innych tych instytucji, które realizowały to. To daje znacznie szersze spojrzenie niż tylko pojedynczy projekt digitalizacyjny. To jest projekt, który celem nie jest tworzenie algorytmów. Naszym celem, ambicje w tej wersji przynajmniej projektu nie jest chęć zbawienia świata algorytmami, bo od tego są naprawdę dużo lepsze osoby od nas, ale naszym celem jest udostępnienie takiego piaskownicy danych do korzystania zewnętrznego. Jednym z najważniejszych elementów projektów Kronika, który wystartuje w przyszłym roku, jest sandbox danych, czyli łatwy i szybki dostęp na cele szkolenia algorytmów. I teraz weźmy pod uwagę, jakie są możliwości mieszania danych, prawda? Ja cały czas uwielbiam, definiowałem sobie swój własny wirtualny projekt o nazwie Bareja. Tu dzięki Maćkowi, tutaj między innymi rozpoczęliśmy drugi komplementarny projekt Telewizji Polskiej o nazwie Biblioteka Cyfrowych Mediów Publicznych, którego celem jest jest umieszczenie, udostępnienie połączonych zasobów mediów publicznych. To nie mówimy tylko o Telewizji Polskiej, mówimy o radiu publicznym, na cele właśnie szybszego przetwarzania danych. Maciek tu bardzo ładnie opisał kwestię rozszerzalności metadanych dla tych obiektów, a zasoby telewizji publicznej są niesamowite do trenowania algorytmów. Weźmy pod uwagę na przykład głos. Mam bardzo wiele audycji radiowych posiadało deskrypcję tekstową, czyli mamy tekst i audio. Idealny materiał szkoleniowy. W Telewizji Polskiej weźmy sobie ogromny, znany, lubiany serial M jak Miłość. Mamy nie tylko głos, mamy tekst, ale mamy też obraz i różne sceny, mamy różne postacie i tak dalej. Nie otwarcie danych, ale możliwość wykorzystania tych danych w modelach uczenia maszynowego daje nieprawdopodobną możliwość stworzenia nowych pomysłów. I tutaj możemy iść dalej już nie tylko rozszerzalność metadanych, ale także na przykład wsparcie w automatycznej kreacji scenariuszy. To jest w ogóle taki cel, który możemy sobie wymyślić. Coś, co się nazywa protokołem transferu emocji, czyli szukania nowych pomysłów w ogóle na obszar w ogóle medialny. Trzecim obszarem, który mnie interesuje jeszcze w zainteresowaniach moich, jest obszar. Tutaj na przykład Agata pokazała w prezentacji, że sztuczna inteligencja znalazła pierwsze informacje o COVID-zie w mediach. W Polsce także mam taką jednostkę, nazywa się Centrum Analiz Strategicznych KPRM, który robi dokładnie to samo, poszukuje informacje i widzimy, że w pewnych regionach na przykład powstaje grupa w cudzysłowie antyszczepionkowców covidowych, którzy nie wierzą. Jesteśmy w stanie adresować konkretne działania medialne skierowane do tych grup docelowych. To są bardzo ważne, istotne działania, które realizowane są na całym świecie. Także doświadczenia z tych trzech projektów powodują to, że widzimy, mamy te dane, tworzymy te dane, pozyskujemy te dane i dopiero się uczymy tworzyć te algorytmy wykorzystania maszynowego, jak to najlepiej wykorzystać i jak najlepiej wykorzystać na cel przede wszystkim społeczeństwa. Czyli na potrzeby budowy wyszukiwarek, tak jak w projekcie WDIDF-u. Wyszukiwarka w projekcie Kronika, która będzie troszeczkę inną, ponieważ wyszukiwarka Kroniki jest transkulturowa i działa po wielu instytucjach. Czyli jak wyszukam Bareja, to mi znajdzie serial Bareja Alternatywy 4 w TVP, znajdzie mi misia zasobów WDIDF-u i znajdzie mi scenariusze Bareja umieszczone na Bibliotece Narodowej. To proszę Państwa, w przyszłym roku przełamiemy tą barierę wyspowości, jeśli chodzi o metadane różnych instytucji. To jest bardzo ważny progres w tym obszarze. No i na końcu wykorzystanie tych algorytmów na rzecz obserwacji rzeczywistości. To jest niezwykle ważne i konieczne i dopiero teraz możemy myśleć, mając te dane o tym, żeby tworzyć coś w rodzaju jakiejś sztucznej inteligencji. Może nie rządzenia krajem i rządzenia mediami, ale w kierunku poszerzania dostępności. Bo te same algorytmy służą też po to, żeby osoby niewidome mogły oglądać film, prawda? Teraz pracujemy nad algorytmem w Kronice właśnie, który poprawi dostępność opisu ilustracji dla osób niepełnosprawnych. No bo nie mamy w tej chwili algorytmu, który językiem naturalnym opisze nam obraz. W Kronice jednym z elementów Kroniki jest wykorzystanie standardu metadanych Icon Class, który jest standardem opisu ikonograficznego. Czyli wykrywamy obraz, na którym jest Madonna z dzieciątkiem. System rozpoznaje, który obiekt Icon Classa znajduje się to i tłumaczy. Na obrazie widzimy Madonnę z dzieciątkiem. Oczywiście możemy dołożyć, Madonna ma czerwony strój, dzieciątko ma jakieś tam żółte i tak dalej i szukamy pomysłów, jak na opisanie językiem naturalnym. Także nasze perspektywy w tej chwili kraje są nieprawdopodobnie fascynujące, bo tworzą te sandboxy w różnych miejscach.
Tu jeszcze można powiedzieć na przykład o sandboxie danych, o sandboxie Ministerstwa Cyfryzacji, czyli KPRM-u aktualnie dotyczącego danych finansowych, czyli symulacji zmian ruchu finansowego. Sandbox dla usług publicznych w projekcie Widok.gov.pl, także projekt, który stworzyłem 3 lata temu na potrzeby właśnie od lepszej oceny rzeczywistości, co się dzieje w kraju. No, potężny sandbox projektu Dane.gov.pl, czyli otwartych danych publicznych, które cały czas udostępniamy dla wielu instytucji i badaczy. Do tego stopnia, że już potrafię dostawać dziennie 3-4 maile od osób zainteresowanych. Dlaczego dane CEPiK-u są tak niezaktualizowane? Aż 2 dni się nie były zaktualizowane. Takie, proszę Państwa, informacji dostaję bardzo nagminnie dużo. Także to, co mnie bardziej interesuje, może nie tyle algorytmy sztucznej inteligencji, tylko raczej stworzenie pola do rozwoju tego wszystkiego, czyli stworzenie przestrzeni, sandboxów i otwarcia danych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Swoją drogą rozwój inteligencji sztucznej i o tym powiemy sobie w dalszej części. Wydaje się dużo łatwiejszym zadaniem niż badanie i testowanie tej sztucznej inteligencji i tego, co powstaje w wyniku działania sztucznej inteligencji i oddziaływania na otoczenie. Bardzo dziękuję. Wiesławie, ty zajmujesz się między innymi tak zwanymi branżami kreatywnymi, czy współpracujesz z branżami kreatywnymi. Jak wygląda wykorzystanie sztucznej inteligencji tam? No nie wiem, czy współpracuję z kreatywnymi, ale no, prowadzę takie studia, które się tak nazywają, Creative Coding. Więc faktycznie staram się kreatywnie wykorzystywać i hakować technologię, ale zacząłem się jej przyglądać też z innej strony. Więc oczywiście tutaj dużo dobrego można o rozwoju tej technologii powiedzieć, różnego rodzaju, w tym też machine learning lub dobrze, że było to wspomniane, przesadne nazywanie tego sztuczną inteligencją, która ma jakąś sprawczość, oczywiście nie ma, bo to ludzie cały czas decydują i nadają jej cele. Natomiast jedna rzecz jest bardzo ciekawa w tym, to tak z perspektywy nauki o systemach złożonych, że to jest faktycznie system o niezwykłej złożoności. Z taką złożonością w historii ludzkości do tej pory nie mieliśmy jakby kontaktu, więc to niesie dużo ciekawych rzeczy, na przykład na polu sztuki, pozwala na nowe formy kreacji, które wcześniej były nie do pomyślenia. Czyli oczywiście wcześniej kod był wykorzystywany w sztuce, można powiedzieć o sztuce generatywnej bardzo dużo na tym przykładzie, tak? Czyli tworzono algorytmy, które generowały jakieś artefakty wizualne czy dźwiękowe, ale te systemy, pomimo tego, że były złożone, nie były tak złożone jak na przykład wielowarstwowe sieci neuronowe. Czyli ta złożoność, która może być wygenerowana przez system machine learningowy, co chociażby eksperymenty z ganami pokazują, czyli z takimi systemami, które pozwalają tworzyć sztuczne obrazy, wręcz syntetyczne media. Na przykład można sobie wyobrazić, że stworzymy syntetyczną postać z syntetycznym opisem albo stworzymy syntetyczny news, czyli w zasadzie możemy kreować rzeczywistość za pomocą takich systemów. Oczywiście to jest bardzo powierzchowna kreacja, bo te systemy nie rozumieją kontekstu, nie zagłębiają się, znaczy to nie jest twórca, tak? Taki system nie ma za sobą doświadczenia człowieka, przez to nie może tak głęboko tworzyć jak człowiek, więc porusza się gdzieś tam po wierzchu, sklejając rzeczy, które wcześniej stworzyli ludzie. Ale ponieważ system jest ogromnie złożony, to ten sposób klejenia jest też bardzo złożony, przez co ludzie w tym nie dostrzegają tej sztuczności, a wydaje im się, że widzą coś stworzonego ręką człowieka, aczkolwiek to dla człowieka i przez człowieka nie było stworzone. Kiedyś tak sobie żartowaliśmy z Krzysztofem Garbaczewskim, że gdyby sztuczne inteligencje w przyszłości, kiedy już będziemy mieć tą ogólną sztuczną inteligencję, tworzyły sztukę, to zapewne będą tworzyły tą sztukę dla innych sztucznych inteligencji, a nie dla ludzi. Więc myślę, że raczej to pójdzie w taką stronę. Zresztą w przypadku AlphaGo już było to widać, że ten 37 ruch był tak zadziwiający, bo nikt w historii takiego ruchu nie wykonał, no, ponieważ to jest nieludzka sztuczna inteligencja, czyli nieludzka inteligencja, więc ona idzie w takie rejony, w które człowiek nigdy nie pójdzie, ale to są nieludzkie rejony i być może dla ludzi nigdy nie będą interesujące, a interesujące dla innych sztucznych inteligencji. Ale tu schodzimy na ziemię, bo właściwie te systemy są niezwykle proste i mogą robić proste rzeczy. Oczywiście wykrywać rzeczy w obrazie, no to jest proste z punktu widzenia człowieka, tak? Natomiast nawet tak proste systemy mogą być wykorzystywane do tworzenia bardzo złożonych percepcji, że tak powiem. Czyli mamy teraz do czynienia z taką sytuacją, zresztą to polecam książkę Edwina Bendyka, ostatnio on bardzo fajnie to opisuje, że mamy taki właśnie globalny system percepcji, który już nie jest ludzkim systemem. W pewnym sensie żyjemy w takich czasach, kiedy dużo ludzi doświadcza rzeczywistości poprzez hybrydę ludzkich i nieludzkich systemów.
które powstały między innymi dzięki internetowi, ale nie tylko. No i w tym internecie oprócz ludzkich aktorów mamy całe mnóstwo nieludzkich systemów, które oczywiście są zaprogramowane przez ludzi, uruchomione przez ludzi w konkretnych celach, żeby innych ludzi wyprowadzić na manowce. Tak? Więc dzieje się, co się dzieje. No i te systemy powstały nie z myślą o tym, żeby ludzkość była wspanialsza, trzeba o tym powiedzieć wyraźnie, one powstały w konkretnym systemie, w korpokapitalizmie, w którym nie o ludzkość chodzi, ale o to, żeby im spłacić inwestorów, czyli o taki pęd, który nas prowadzi do z jednej strony katastrofy klimatycznej, a z drugiej strony do infokatastrofy. Więc trzeba też pamiętać o tym, o czym mówił wielokrotnie świętej pamięci Neil Postman, że każda technologia niewątpliwie coś nam daje i machine learning daje nam dużo. Ja się w tym fascynuję, też jakieś rzeczy robiliśmy nieraz w tych systemach. Żeby było jasne, ja nie jestem jakby fanem powrotu do jaskiń i zamieszkania na wsi i odcięcia się od wszystkiego, bo te rzeczy są fascynujące i warto je rozwijać. Ale trzeba pamiętać o tej drugiej stronie, o której mówił Postman, że każda technologia niewątpliwie coś nam również odbiera. To jest takie faustowskie, prawda? Tu dostajemy tam... I o tym się w ogóle nie mówi. Jakoś jest w ogóle niemodne mówienie o tym, że technologia nam może zrobić coś złego. No oczywiście ostatnio trochę się to zaczęło przebijać. Te rzeczy, o których chociażby Douglas Rushkoff, ale nie tylko, wielu innych osób mówiło od lat 90. i było banowane, uznawane za w ogóle innowierców, prawda? Jak można nie wierzyć w tą technoreligię i mówić, że technologia jest zła. Ale teraz już mamy ewidentne przykłady. Nawet mainstream taki jak Netflix zaczyna pokazywać jakieś seriale, które oczywiście mówią o rzeczach, które od dawna były wiadome, ale oczywiście nie mówią całej prawdy. No mówią, super, to teraz możecie sobie w końcu naprawić te telefony, prawda? Już wiecie, jakie to jest groźne, to wyłączcie te powiadomienia, a zainstalujcie jakieś łatki, zainstalujcie jakieś aplikacje. No nie, to się nie zadzieje. Ja się obawiam, że rozwój technologii idzie w taką stronę, w jaką steruje go ten metasystem, w którym ta technologia powstaje, czyli korpokapitalizm. I bez zmiany metasystemu nie zrobimy lepszej technologii. Trzeba zacząć o tym głośno mówić, bo poza tymi wielkimi rzeczami, które się dzieją wokół, które są często oczywiście wyolbrzymiane, ale tutaj widzę świetne przykłady systemów, które wydają się być świetne, ale zawsze daję pytanie, po co, prawda? Po co na przykład stworzyć system, który będzie automatycznie pisał scenariusz, jeśli on będzie pisał ten scenariusz razem z człowiekiem i wspomagał człowieka w tworzeniu takiego scenariusza, to myślę, że to jest super system. Ale jeśli my tworzymy system, który nie tyle daje nam narzędzia, co tworzy partnerów, czyli tworzy niejako substytuty, które mają zastąpić ludzi w pewnych działaniach, to idziemy w bardzo złą stronę. Szczególnie jeśli te systemy mają działać w obszarze, nie wiem, ludzkich relacji chociażby. Tu Illouz świetnie opisuje w swojej książce Koniec miłości, jakie to ma konsekwencje, tak? Jak napuścimy machine learning do tego, żeby ludzi ze sobą spotykać. Albo jeżeli w ogóle... Tinder. Słucham? Się już dzieje, Tinder. No to się dzieje właśnie, tak. I ma skutki społeczne bardzo znamienite, o czym pisze Illouz, nie będę mówił, bo przekrocza te 7 minut, które i tak już przekroczyłem. Ale tak na jednym tchu, bo jakby myślę, że gro polega na tym, żeby starać się, i to jest potwornie trudne, to pewnie Agata przyzna, projektować te systemy w taki sposób, żeby nie prowokować ludzi do oddawania zdolności poznawczych do systemu. No prosty przykład GPS-a, tak? Jak zaprojektować GPS-a, żeby człowiek używając GPS-a nie tracił orientacji w przestrzeni? Żeby nadal rozumiał przestrzeń, po której się porusza, żeby rozumiał kontekst, w którym żyje, a wiadomo, że jeśli nie mamy takiego przywiązania do miejsca, w którym żyjemy, co GPS nam odbiera, jeśli funkcjonujemy wyłącznie w tej rzeczywistości symbolicznej mapy, która nam jeszcze podpowiada, co zrobić. Niektórzy już mają taki nawet, że jak 2 ulice mają przejść, to włączają GPS-a. Psychiczne konsekwencje są jasne, to rozwala osobowość. A nawet niektóre hipotezy już są stawiane, że to może rozwalić nawet zdolność do tworzenia pamięci długotrwałej, czyli wcześniejszego Alzheimera. Tak? Są wczesne badania, które to pokazują. Na kierowcach w Londynie było widać, móżdżek im się kurczy, jak używają GPS-a, a ja rozmawiałem z taksówkarzami, żeby sprawdzić, mówią, no panie, ja zgłupiałem totalnie przez tego GPS-a. Tu wjechałem, tam wjechałem, gdzie normalnie bym tego nie zrobił, ja to wyłączam teraz, żeby się na nowe miasto nauczyć, bo głupieję, prawda? Już nie mówiąc o ludziach, którzy z mostów zjeżdżali i tak dalej. Więc czy jeszcze raz, jeśli my będziemy więcej oddawać do systemu zdolności poznawczych, to wiadomo już od dawna, że mózg się cały czas reorganizuje, czyli jest plastyczny. Jeżeli my oddajemy coś do systemu, to mózg tą funkcję zaczyna tracić i w konsekwencji my jako społeczeństwo tracimy umiejętność oceny rzeczywistości. Czyli
całe społeczeństwo idzie na manowce w imię tego, żeby kolejną reklamę komuś wcisnąć. Tyle. Ja tylko uzupełnię jeden przykład. Na poboczu moich badań wyszło, że my żyjemy w jednym algorytmie, którego nie czujemy, że on jest. Już pomijam wyszukiwarki, SEO i tak dalej, te wszystkie rzeczy, kwestie reklamowe. Jest jeden algorytm, który używamy wszyscy nagminnie, nawet nie wiemy o tym. Algorytm wpisywania adresu stron internetowych. Proszę Państwa, kto z Was napisał pełny adres strony internetowej w ciągu ostatnich 2 lat, mam pytanie. Prawda? Już Google zapowiedziało, że likwiduje pasek adresowy, bo jest niepotrzebny, prawda? Proszę zwrócić, jaka jest możliwość nadużycia na tym poziomie tego algorytmu. Co możemy zrobić? Możemy zawęzić sieć do 10 portali i koniec, znajdziemy innych, prawda? Bo już adres nas nie wpuści. To jest taki algorytm przejmujący, który każdy używamy. Ja sobie stwierdziłem, Boże, ja nie potrafię adresu wpisać strony internetowej nagle, bo piszę taki www coś tam, prawda? To jest taki przykład najprostszego algorytmu, który nas zawłaszcza i nawet nie wiemy o tym. Jeszcze ważna rzecz tutaj bym dodał, bo zajmuje się digitalizacją, ale trzeba pamiętać, że każda digitalizacja to jest uproszczenie. Nie da się oddać za pomocą cyfrowego narzędzia rzeczywistości fizycznej, więc ja zajmuję się wiele symulacjami, robiąc systemy złożone, więc też zawsze robiąc symulację robi się jakieś założenia odnośnie modelu rzeczywistości. Ale nawet prosta digitalizacja muzyki, to co jest pomiędzy pomiarami nie istnieje i potem jest odtwarzane za pomocą algorytmu, czy kompresja MP3, czy JPEG. To wszystko algorytm jakby na podstawie pewnych szczątkowych danych rekonstruuje obraz. My już nie widzimy rzeczywistości. I to samo, jeśli robimy modele, które mają oddziaływać na naszą percepcję rzeczywistości, czyli też to jest pewne uproszczenie i zawłaszczenie tej rzeczywistości i zmodyfikowanie tej rzeczywistości. Czyli to, co nam wmawiano od początku, że dzięki digitalizacji zachowamy wszystko w oryginale nienaruszone, dokładnie odwrotnie. Już digitalizując niszczymy oryginał. Bezpowrotnie, bo potem ten oryginał będzie już nieistotny, bo będzie tylko ta cyfra. Tak? I jak to, czyli jeszcze raz, digitalizacja to jest uproszczenie. Uproszczenie ma zawsze skutek uboczny i każde wprowadzenie systemu cyfrowego, który bazuje na digitalizacji, w tym machine learning również, ma skutki uboczne i zanim taki system wypuści się, żeby robił coś z ludzkimi mózgami, no to Stewarta Russella warto zacytować, on kiedyś powiedział bardzo ciekawie, że to jest jedno z takich największych postaci w dziedzinie sztucznej inteligencji, dziedzinie naukowej. Jego podręcznik jest obowiązkowy we wszystkich. On powiedział, że w tej chwili jak wpuściliśmy machine learning do tego, żeby na przykład kształtować feedy na Facebooku, to de facto ten machine learning optymalizuje ludzkie umysły. Czyli jego środowiskiem pracy są ludzkie umysły. Jak dodamy te skutki uboczne, no to jest oczywiste, że w przypadku leków nie można leku, który wpływa na ludzki umysł, puścić na rynek bez jakiejś autoryzacji, która trwa 10-20 lat. Firmy się wkurzają, bo już mogliby na tym zarobić. Tak? A tutaj w przypadku software'u mamy wolną amerykankę, dziki zachód. Po prostu wpuszczamy dzisiaj, niech świat płonie, ale robimy eksperyment, to go tu gasimy, wpuszczając jeszcze więcej technologii, która powoduje jeszcze większy pożar. To Agata cały czas kiwa, widzę, więc myślę, że z perspektywy Stanfordu wygląda to tak samo, jeszcze bliżej to widać, bo tam pożary były niedaleko. Tak, ja się krótko wtrącę. Bardzo, bardzo dziękuję. To, o czym mówiliście, tak? Czyli to jakby wyrzeczenie się, nie wiem, chociażby orientacji w przestrzeni, to pokazuje zaufanie, jakie teraz już mamy do nawigacji w telefonie, tak? Więc i to w konsekwencji może prowadzić do zmian na poziomie neuronowym, tak w mózgu, biologicznych, bo jeżeli nie korzystamy z pewnych ośrodków do orientacji, do mowy nawet, tak, możemy się porozumiewać tylko pisząc, wtedy następuje regres. Zagrodzili chodnik, zrobili tam parking i ludzie idący za GPS-em dochodzą do tej ściany i nie wierzą, że ona tam istnieje, bo na GPS-ie nadal jeszcze jest tam droga. A ja ostatni wtręt taki szybki. Jeszcze a propos takich ról, w cudzysłowie sztucznej inteligencji, prawda? Ja i Maciek fascynujemy się działalnością Europejskiej Unii Mediów Publicznych, czyli tak zwanej EBU, Eurowizja słynna. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale rok temu odbył się pierwszy festiwal Eurowizji dla kompozytorów, czyli algorytmów sztucznej inteligencji. I w tym momencie przez całą Europę przeszła dyskusja, absolutnie pomiędzy wszystkimi mediami, pomiędzy BBC, WeAli i tak dalej. Czy idziemy tą drogą dalej? Mam pytanie. Czy doczekamy się naszej cyfrowej Abby? Ja tylko takie pytanie wrzucam. Dziękuję bardzo. Wracając do kwestii zaufania, według badań z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ludzie są już w tym momencie często bardziej skłonni ufać sztucznej inteligencji niż ludziom, ponieważ sztuczna inteligencja operuje na danych, tak? Więc ona się nie może mylić. Jeżeli ktoś ufa naukowcom, oczywiście musimy przyjąć, że ktoś ufa naukowcom, bo wiele osób ufa. Zakładając, że dane są poprawne. Dokładnie.
Wiemy, że systemy sztuczna inteligencja się myli. To znaczy tutaj nie ma jakby myślę, że to nie będzie linią sporu. Natomiast to, o czym wspomniałeś ty, Wiesławie, tak? Czyli testowanie, badanie. Chciałem się teraz zwrócić do Agaty bezpośrednio, bo w kwestii medycyny tutaj też wyczytałem, że ośrodki, które wprowadzają, wdrażają sztuczną inteligencję w medycynie, proszą wszystkich użytkowników o dane. Tak? Czyli możemy zostać donorem, możemy dostarczyć swoje własne dane na rzecz badań i polepszenia sztucznej inteligencji. Brzmi to super. Natomiast moje pytanie jest takie, czy mając świadomość tych stereotypów, tych schematów, w których jakby poruszamy się, naszych schematów myślowych, tak? I później jeszcze to jest jakby cały czas aktualnie wzmacniane przez tą dietę informacyjną, która jest nam serwowana w mediach społecznościowych chociażby, tak? Sprawnie skrojona, żeby wywołać określone emocje, żeby jakby sprowokować nas do określonego działania. Teraz pytanie, czy nie powinniśmy się zatrzymać i powiedzieć zwolnijmy, tak? Zwolnijmy, poświęćmy trochę więcej czasu na badanie, na ocenę tego, jakie mogą być wyniki tych naszych działań, czyli zatrzymajmy trochę ten rozwój, poczekajmy na regulacje, bo te regulacje, które aktualnie są, które mają chronić nas, tutaj mówimy bardziej o Europejczykach, tak konkretnie, czyli z naszym postrzeganiem prywatności, z naszym postrzeganiem kwestii związanych z rynkiem, tego, że nie chcemy być towarem, przynajmniej część z nas nie chce być towarem. Czy coś takiego ma sens? To znaczy, czy nie powinniśmy dużo ostrożniej podchodzić do tematu sztucznej inteligencji i właśnie certyfikować, może nie delegalizować, chociaż są też takie postulaty, żeby delegalizować zupełnie sztuczną inteligencję. Tak, czy tu nie powinien być właśnie taki proces certyfikacji wdrażany dla wszystkich systemów, z których korzystamy, żeby one były przejrzyste, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia i żebyśmy byli chronieni jako osoby, indywidualni użytkownicy, którzy nie mają większych szans z wielkimi korporacjami, którzy wydają miliardy na rozwój i badania, tak? Mają wpływać na decyzje dotyczące ludzi. I można metody uczenia maszynowego dzielić na różne sposoby. Możemy je podzielić właśnie na takie, które według zastosowania, tak? Czyli takie, które wykorzystywane są na przykład do archiwizowania, do tworzenia sztuki, takie, które są wykorzystywane na przykład do podawania reklam, czy jakichś rekomendacji na Netflixie, Spotify, Facebooku i tak dalej. I te, które są wykorzystywane właśnie czy do wspierania decyzji lekarzy, czy jak to jest opisane przez Virginia Eubanks w jej książce Automating Inequality, czyli automatyzacja nierówności, żeby na przykład rozprowadzać świadczenia socjalne w jakiś sposób bardziej zautomatyzowany, czy rozprowadzać, dawać dostęp do świadczeń, czy rzeczy takich jak mieszkania socjalne w jakiś taki sposób teoretycznie bardziej optymalny według jakiejś naszej definicji. Myślę, że taki podział ma sens, jeżeli chcemy dyskutować o wpływie społecznym. I ja siedzę w tej trzeciej kategorii najbardziej, więc o tym będę przede wszystkim mówić. Co do tych pozostałych dwóch, myślę, że to wymaga też głębszej dyskusji, bo możliwe, że jest na pewno wiele zastosowań, które jeżeli pozostaną tam w tej przestrzeni, powiedzmy, kreatywnej, może nie być bezpośrednich przesłanek, żeby to w jakiś sposób blokować, ale na pewno w przypadku, gdzie wykorzystanie jakiegoś algorytmu, jakiegoś modelu wpływa na decyzje ludzi, to, co się teraz dzieje, to jest jeden wielki eksperyment, włączając w to modele wykorzystywane w medycynie. I to widać chociażby z tych przykładów, które wspomniałam. Oczywiście ten postęp w wprowadzaniu modeli uczenia maszynowego do medycyny jest o wiele wolniejszy niż w innych dziedzinach. No i to jest w dużej części dlatego, że po pierwsze już istnieje o wiele więcej legislacji i regulacji dotyczących tego, co można, czego nie można robić, czy z danymi pacjentów, czy w ogóle z pacjentami, tak, na podstawie jakiej wiedzy można decydować o ich leczeniu. To jest jeden z głównych powodów, dlaczego skupiam się na właśnie budowie i analizie algorytmów w tej przestrzeni, w tej dziedzinie, dlatego że pracując w jakiejkolwiek innej dziedzinie takiej
które bezpośrednio wpływa na decyzje dotyczące ludzi, zwyczajnie bym się bała, że system, który stworzę, może zrobić komuś krzywdę, bo tych regulacji nie ma. Tak? Czyli są na przykład systemy w tym momencie budowane i wykorzystywane w Stanach Zjednoczonych do przewidywania, czy ktoś, kto był aresztowany, ponownie zostanie aresztowany w ciągu następnego roku, jeżeli zostanie wypuszczony, albo czy ten ktoś nie pojawi się na rozprawie, jeżeli zostanie wypuszczony. I to są modele, które dają jakiś tam wynik, który jest pokazywany sędziom i sędzia z pomocą tego wyniku ma zdecydować, czy kogoś wypuścić, czy zostawić w areszcie. I to jest coś, o czym wspomniał Wiesław, to znaczy coś, co my nazywamy automation bias, czy algorithmic automation bias. Tak mi się wydaje, że to się tak nazywa. Czyli uprzedzenie dotyczące tego, że coś jest zautomatyzowane, coś jest matematyczne, coś jest statystyczne, więc prawdopodobnie jest bardziej poprawne niż coś, co mówią ludzie. Ale tak jak już wspominaliście, wszystkie te systemy są oparte na jakichś danych i w przypadku tego systemu, który został opisany w 2016 roku przez organizację ProPublica, która jest organizacją walczącą o prawa obywatelskie i prawa człowieka w Stanach Zjednoczonych, okazało się, że ten model rekomenduje zatrzymanie znowu osób czarnoskórych o wiele częściej niż osób białych, nawet w przypadku bardzo podobnych wykroczeń, albo nawet w drugą stronę. Zresztą były opisane przypadki białego mężczyzny, który wiele razy był aresztowany i miał tam niski wynik ryzyka, i dziewczynki 14-letniej, która tam na chwilę ukradła rowerek i zaraz go rzuciła i miała wysoki poziom ryzyka. Te błędy zawsze się będą zdarzać w metodach uczenia maszynowego i to nie jest nic dziwnego. I w niektórych zastosowaniach, takich jak na przykład zastosowania kreatywne, czy takie zastosowania, jak chodzi nam o wynik na średnią, tak? Czyli na przykład sortowanie jabłek, gdzie chcemy wyrzucić jakieś jabłka, które są, nie wiem, zepsute, to jeżeli na średnią idzie nam dobrze, to nie musimy się tym przejmować, ale jeżeli używamy tego typu systemów do podejmowania decyzji dotyczących ludzi, to nie możemy sobie pozwolić na to, że część tych odpowiedzi będzie po prostu zupełnie zła, bo gramy z ludzkim życiem. Więc dopóki te systemy nie będą regulowane i nie będziemy mieli pomysłu, jakie mogą być skutki. I to już jest opisane w literaturze tam na przykład socjologicznej, przy czym osoby budujące systemy i wprowadzające je bardzo często tego w ogóle nie czytają. Dopóki te zasady i te plany nie będą stworzone, to wydaje mi się bardzo nieodpowiedzialne wprowadzanie jakichkolwiek z tych rozwiązań. To niestety być może się nie opłaca, czyli zwolnienie rozwoju być może się nie opłaca korporacjom, które je tworzą. Chciałem zapytać was o jedną rzecz, która wydaje mi się dość istotnym pytaniem, bo mówimy właśnie o tym, że AI służy do oceny, tak, do rozpoznawania, spełnia różne funkcje. Trafiłem na stronę, która tworzy wirtualne awatary, to znaczy tworzy wirtualne osoby, wizerunki osób, które nigdy nie istniały. Robi to w bardzo dobry sposób i dowiedziałem się, że ona robi to coraz lepiej, dlatego że to są dwa algorytmy ze sobą powiązane. Jeden algorytm, który tworzy te wizerunki, i drugi algorytm, który ocenia, czy one wyglądają wiarygodnie. Czy w ten sposób nie moglibyśmy przynajmniej częściowo rozwiązać tego problemu? To znaczy, dlaczego nie zaprząc AI, które może analizować wzorce, schematy, do jakby symulacji, o tym wspominał Grzegorz, tak? Czyli tworzymy sandbox, wpuszczamy sztuczną inteligencję, weryfikujemy te wyniki i sprawdzamy, czy ona jest bezpieczna. Czy to się w ogóle uda? Czy można na tyle zaufać sztucznej inteligencji, żeby ją wykorzystać do poprawiania samej siebie, czy do kontrolowania samej siebie? Z takiej strony technicznej... Oj, przepraszam. Mów. Z takiej strony technicznej jest to tyle trudne, dlatego że nie mamy prawdziwego modelu świata. No jakby nie wiemy, co się może stać, nie znamy wszystkich czynników, które dołożą się do tego, jaki wpływ społeczny będzie miało zastosowanie danego modelu. I na przykład w moich badaniach obecnie patrzę na skutek, jaki może mieć zastosowanie zmienionego modelu do przewidywania ryzyka chorób sercowych. Jak zmiana modelu, który jest wykorzystywany do przepisywania statyn, może wpłynąć na odsetek osób, które zachorują, czy które dzięki temu nie zachorują. I
tworzenie jakiegokolwiek modelu, i to o tym wiedzą ekonomiści, to jest po prostu ćwiczenie z robienia założeń, opisywania tych założeń, które wiemy, że są ograniczone, no i później próby dodania może jakichś dodatkowych scenariuszy, żeby zobaczyć, na ile te założenia są prawdziwe, ale tych założeń zawsze będzie dużo i nie jesteśmy w stanie nigdy w pełni określić tego, co w przyszłości może się stać. To może ja odpowiem, bo jeszcze z innej perspektywy. No, najpierw do tego idealnego modelu świata. Gdybyśmy mieli taki kompletny model świata, to pewnie byłby koniec świata. A tak na serio, no to z perspektywy systemu złożonych to jest w ogóle niemożliwe. Znaczy to są tak niestabilne rozwiązania. Minimalna zmiana jednego założenia może cały system wywalić w kosmos i błąd może być dowolnie duży. Gdyby tak było, to byśmy mieli jedną sztuczną inteligencję, a właściwie machine learning, który by oceniał pogodę, by się mylił, to drugi by go korygował i w końcu one by się tak skorygowały, żebyśmy przewidywali pogodę na 100 lat w przód, albo może nawet do końca świata. To się po prostu nie może udać, bo systemy nawzajem się wzmacniają też we swoich błędach, nie tylko się udoskonalają, prawda? Więc to się nie da zrobić. Ja powiem tak, z punktu widzenia Go dla odmiany, powiem tak, to pytanie, czy jeszcze to, co Agata mówi o propos legislacji pewnej blokad, prawda? Wiemy, że mamy doświadczenia z RODO różne, ekstremalnie różne w tej chwili, doświadczenia jeśli chodzi o ochronę prywatności. Mamy w tej chwili rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące tworzenia algorytmów i etyki algorytmów, które troszeczkę przypominają czytanie Izaaka Asimowa, prawda? Czy prawa robota, prawda? To były najsłynniejsze. De facto ja czytam, przewodnia i nadrzędna rola człowieka. To jest kalka życia z Asimowa dokładnie wzięta. Tak naprawdę. Znaczy ja widzę inne rozwiązanie. Ja jestem absolutnie zwolennikiem polityki sandboxów. Stawiajmy te sandboxy na lewo i prawo, testujmy je, zwłaszcza sandboxy legislacyjne, testujmy ich wpływ legislacyjny. Dopiero potem ustalajmy prawo. Jest w tej chwili gdzieś w Komisji Europejskiej dyrektywa e-privacy, która mówi o w ogóle zaostrzeniu jeszcze prywatności w kontekście oglądania stron internetowych, która pół gospodarki wywali jak w przypadku ich wdrożenia, prawda? Więc szukajmy pomysłów, testujmy to, udostępniajmy dane, szukajmy algorytmów, uczmy ludzi. Tych ludzi nie ma w tej chwili na rynku pracy, żeby pracować z tymi ludźmi. Dobrych ludzi deep learningu po prostu ze świecą szukać w tej chwili w kraju. Więc uczmy ludzi, udostępniajmy dane, szkolmy je i tak dalej. I tak kończąc już moje, bo na czasie nam kończy. Jeszcze tutaj Maciek już, tak? Ostatnie zdanie. Pracujmy, udostępniajmy, ćwiczmy, ale nie legislujmy od razu. Tylko szukajmy tego pomysłu, jak to zrobić. Macieju? Ja rzeczywiście jakoś tak mam poczucie, że może zbyt entuzjastycznie o tym wszystkim opowiadam w kontekście krytycznym, jakim tu zostaliśmy zaproszeni, czyli poszukiwania jednak, czy tam opisania pewnych istotnych ograniczeń, czy to zastosowania, czy w ogóle funkcjonowania sztucznej inteligencji w sztuce, no bo akurat szeroko rozumiana twórczość audiowizualna przede wszystkim jest sztuką. Myślę, że takim dobrym pryzmatem do tego, żeby dostrzec te ograniczenia sztucznej inteligencji jest taka idea kuratorska, tak bym to powiedział, czyli o ile sztuczna inteligencja dość dobrze sobie radzi z wyborem, tak? Znaczy jesteśmy w stanie zaprogramować algorytmy, które dokonają mniej czy bardziej skomplikowanego doboru elementów artystycznych. Mogą być one tak zabawne jak ta sprzed 2 lat kampania Burger Kinga, mogą być bardziej, że tak powiem, poważne. To kwestia organizacji już tego wyboru, czyli jednak stworzenia pewnej wartości dodanej do samego tego zasobu jest cały czas domeną ludzką. Więc w tym sensie się nie obawiam tych zastosowań. Mam wrażenie, że oczywiście, że jest strata, tak? Związana z digitem zawsze jest strata. No, przepisanie z jednego nośnika na drugi to też jest strata. No, ale nie jesteśmy w stanie Biblioteki Aleksandryjskiej utrzymać. Tak? Nie jesteśmy w stanie utrzymać wszystkich materiałów źródłowych i jest ten wybór, tak? Że digitalizacja jest po prostu wyborem. O tyle jestem spokojny, jeśli chodzi o kwestię twórczości w kontekście po prostu tej jakby organizacji tego wyboru, który jest wspomagany przez maszyny. Ja może jeszcze dopowiem odnośnie tej twórczości, bo to znowu będę po tej
negatywnej stronie. Krótko. Jakoś tak mi rola przypadła, bo wychodząc z tego założenia, że faktycznie czym oddajemy więcej zdolności poznawczych do systemu, a uczestnicy kultury też to robią, korzystając z różnych systemów, które wspomagają nasze podejmowanie chociażby decyzji, ale też ułatwiają twórczość i tak dalej, to w efekcie tak naprawdę następuje coś, co znowu będę ładnie nazwał pluralitaryzacją uczestników kultury. Czyli de facto z osób, które były wszechstronne, tak no, do taśmy Forda to można porównać, ze wszechstronnego rzemieślnika, który potrafił świetnie posługiwać się swoją dłonią i potrafił wiele rzeczy robić, stajemy się takim uczestnikiem taśmy produkcyjnej, który jest wymienialny i jego czynności sprawdzają się do kilku powtarzalnych. I de facto wszystko, co jest super easy to use, bardzo łatwe w użyciu, to de facto oznacza, że my coś tracimy. Tak? I teraz pod tym hasłem machine learning i tego wszystkie inteligentne rozwiązania są wkładane do naszego systemu. Czyli mamy coś super łatwego w użyciu, to już ty się nie musisz wysilać. No i tu ci się powinna zapalić czerwona lampka, to co tracisz. I w efekcie to dotyczy nie tylko uczestników kultury, ale też twórców kultury. Dokładnie. To jest... W efekcie tak naprawdę to, co się dzieje, to te wartościowe w rozkład Pareto, 20%, które napędza w ogóle cały świat, systematycznie się kurczy z roku na rok i coraz mniej, nienawidzę tego słowa, ale wypowiem, innowacji powstaje. Gdzieś tam innowacje takie istotne przestały już powstawać tak naprawdę, bo gdzieś kurczy, to świetnie Olga Tokarczuk mówiła, że gdzieś kurczy się to pole wyobraźni. Nie tylko, w ogóle nawet nie potrafimy opisać tego świata, nawet sobie wyobrazić, jak to zmienić. Więc ja myślę, że tutaj czas zastanowić się nad tym w ogóle, jak to zmienić, bo na pewno nie jest dobrze. I nie można sobie dalej mówić, że katastrofy nie będzie, znaczy będzie, jeżeli nic nie zrobimy. Właśnie jest pytanie, czy uda się jakby odwrócić bieg wydarzeń bez głębszej zmiany systemu. Tak? To jest to bardzo filozoficzne pytanie, mogłoby się wydawać, czy komfort oznacza dobre życie, czy powinniśmy się wyrzekać dobrego życia na rzecz komfortu, ułatwień i ciągłej, brzydkie słowo, simplifikacji. Hawking, kończąc Hawkingiem, tak? Również wyraził nadzieję, że sztuczna inteligencja, wzmacniając ludzkie umysły, będzie w stanie odwrócić negatywne procesy wywołane chociażby przez industrializację. Tak? Jesteście optymistami? Ja skrajnie tak. Wbrew temu, co powiedziałem, jestem skrajnym optymistą, ale no czas wziąć się do roboty i zacząć mówić też o tych złych stronach, bo optymista to jest ktoś, kto potrafi krytykować, a nie tylko chwalić. Agato, Macieju? Chciałam sobie pozwolić na optymizm, ale widząc, jak wygląda struktura zachęt i czym są motywowane osoby rozwijające i monetyzujące technologie i jak duża siła lobbingowa jest firm w organizacjach, które mogłyby to regulować, jestem sceptyczna, głównie dlatego, że wiem, że skutki tej technologii nie rozkładają się równo w społeczeństwie i na pewno będzie część ludzi, która na tym dużo zyska i ja prawdopodobnie zaliczam się do tych osób, ale bardzo dużo osób też straci, bo to będą te osoby, których potrzeby nie będą brane pod uwagę w trakcie rozwijania technologii i których potrzeb nie opłaca się zwyczajnie adresować. No jeżeli optymizmem można by nazwać to, że to, co Wiesław Bartkowski powiedział, czyli że taka idea singularity byłaby końcem świata, no to w tym sensie tak, jestem optymistą w znaczeniu apokaliptycznym. Pięknie, ja tutaj powiem jeszcze Agacie, Agato, nie martw się, rozwiązaniem są ludzie, a nie technologia, więc naprawdę będzie dobrze. Trzymajmy się, patrzmy krytycznie na sztuczną inteligencję. Trzeba wierzyć w ludzi, żeby tak uważać. Dokładnie. Miejmy świadomość, że to jest złożony problem. Znaczy ja jestem zwolennikiem ostatnio tezy, zacząłem się nazywać humanistą cyfrowym. To jest takie bardzo fajne hasło, które pokazuje, że jednak gdzieś ci ludzie zawsze gdzieś tam są. I właśnie promuje ideę, właśnie humanizm cyfrowy, róbmy to. Tak, tak. Sztuczna inteligencja powinna być bardziej ludzka. Ostatecznie. Też. Bardzo dziękuję. Niech będzie nieludzka. Ludzie będą ludzcy, sztuczna inteligencja niech zostanie nieludzka, będzie naszym narzędziem. Dobrze. Niech zatem tak będzie. Dziękuję serdecznie panelistom. Nasz czas dobiegł końca. Zapraszamy na strony WFDIF. Ja ze swojej strony również zapraszam na stronę Fundacji Panoptykon. Wiele interesujących materiałów, które przygotowują nas na to, co nadejdzie i co już nadeszło. Zapraszam również
Na stronę kronika.gov.pl. Na stronę kronika.gov.pl. Podpalimy system w końcu po 3 latach pracy ciężkiej nad tym systemem. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam na znamcie.com. Tam można doświadczyć nieludzkiej siły machine learning, która pokazuje, jak można zmienić ludzki umysł na przykładzie modyfikacji ludzkich twarzy. Zapraszamy do uczestnictwa w dalszej części festiwalu. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.